Cześć, siemanko, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś przetestujemy sobie build, który ostatnio stworzyliśmy, a mianowicie kadłub na bazie Inspirona 8200 z GeForce'em 4, Pentium 4 mobilnym 2,2 GHz i 768 MB RAMu. Miało być tutaj ładnie, pięknie z dyskiem twardym 120 GB, ale jak to w retro bywa, nie zawsze wszystko się uda tak, jakbyśmy tego chcieli, a więc wspaniały Hitachi 120 GB zdechł natychmiast po instalacji systemu operacyjnego i żadnymi siłami natury nie dał się już postawić do życia. Co za tym idzie, wrzuciłem tutaj dysk Western Digital 80 GB i na ten moment jest jak najbardziej wszystko tak, jak ma być. Jak zdążyliście zauważyć, mamy tutaj też menadżer, który pozwala nam wybrać określony system operacyjny. I tak na ten moment możemy sobie tutaj zdeklarować albo Windows 98, albo DOS, albo Windows XP, ewentualnie botowanie z CD, bądź też zainstalowanie dodatkowego innego systemu operacyjnego. I generalnie, jeżeli chodzi o te systemy operacyjne, mamy tutaj wszystko jak najbardziej ok. Niemniej jednak w przypadku DOS-u jest to bardziej ciekawostka, ponieważ niestety ten kadłub nie obsługuje dźwięku DOS i tutaj w tym przypadku nic nie jesteśmy w stanie już ugrać. Niemniej, jeżeli chodzi o same gry DOS, rozwiązałem to tutaj w troszkę inny, bardziej taki podstępny sposób i myślę, że jest to całkiem dobry ekwiwalent. Więc generalnie, jeżeli ktoś będzie chciał sobie powrócić do swoich tamtych nostalgicznych czasów, nie będzie większego problemu, żeby również ograć te tytuły na tym właśnie kadłubie. Jeżeli chodzi o sam menadżer urządzeń, wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej można odtrąbić zwycięstwo. Nie ma żadnych konfliktów, wszystko zainstalowało się jak najbardziej ok, łącznie z kartą graficzną. Tutaj wszystko nam śmiga. Nvidia GeForce 4 MX 460 jest zasadniczo niekoniecznie demonem prędkości, natomiast specjalnie nie ma się czego powstydzić, co widzicie właśnie na ekranie. Generalnie w większości przypadków można powiedzieć, że zjada sobie GeForce'a 2 Titanium, więc do gier, do tych zastosowań, które my mamy zamiar zrobić, jest jak najbardziej ok i nie ma tutaj tematu, którego mogłaby się powstydzić. Co się tyczy samej kontroli, tutaj parametrów tego laptopa, jak widzicie na załączonym obrazku, mamy dedykowane oprogramowanie, które pozwala nam manualnie sterować oboma wentylatorami. Mamy podgląd na temperaturę procesora, podgląd na temperaturę karty graficznej oraz podgląd na temperaturę dysku twardego. Jest też pokazane na bieżąco obciążenie procesora i generalnie uruchamia nam się to razem z systemem. Gdyby ktoś był zainteresowany tym oprogramowaniem, jak najbardziej nie widzę problemu, żeby go udostępnić. Wtedy wrzucę link w opisie tego filmu. Bardzo to tutaj pomaga w sytuacji, kiedy chcielibyśmy na przykład uzyskać względną ciszę grając w gry DOS, więc jak najbardziej ze swojej strony polecam. Generalnie wracając do całości, możemy to tutaj śmiało podzielić na 3 sekcje. Pierwszą sekcją, można by rzec, będzie tutaj DOS. I tym właśnie sposobem, jeżeli chcemy sobie zagrać w jakieś gry typowo DOSowe, wchodzimy sobie w rzeczoną grę, na przykład 3 czaszki Tolteków i w tym momencie wrzucamy sobie, przeciągając tę ikonkę do DOSBoxa 074, który jest dedykowany pod system operacyjny Windows 98. Następnie uruchamia nam się żądana gra. Generalnie, jak też słyszycie, gra jest z dźwiękiem. Możemy sobie ją tutaj jak najbardziej skonfigurować. Damy sobie play i cała gra nam działa. Generalnie w tej sytuacji, jeżeli chcecie sobie uzyskać pełny ekran, wystarczy dać Alt Enter i mamy tutaj bez żadnych kompromisów grę typowo EryDOS, która bez żadnego problemu będzie nam na tym kadłubie śmigać i nie będziemy się mieli tutaj absolutnie czego wstydzić. Jest dźwięk, być może nie taki jak z oryginalnego Rolanda, ale na większości laptopów takiego dźwięku i tak nie uzyskamy. Co się tyczy całej reszty gamy gier, zasadniczo wszystko działa spójnie.
Jeżeli byśmy sobie chcieli zagrać w cokolwiek innego, powiedzmy dajmy na to takie Dead Rally, które też jest świetną grą ery DOS. Co prawda już końcówki tej ery, natomiast gra naprawdę jest bardzo grywalna i ma świetny gameplay. To nie widzę żadnego problemu. Również wystarczy przeciągnąć i wszystko nam tutaj śmiga out of the box. Możemy sobie wrzucić pełny ekran i cieszyć się pełną grą. Jak słyszycie, mamy tutaj pełny dźwięk, wszystko śmiga i nie ma problemu, żeby sobie ten tytuł na tym laptopie ograć. Gra generalnie cechuje się bardzo pikselową grafiką i naprawdę być może dzisiaj już troszkę trąci myszką. Natomiast jest bardzo miodna. Zawsze poświęcam troszkę czasu, żeby sobie tutaj podciągnąć wyniki na tabeli i troszkę ponaparzać przeciwników. Więc ze swojej strony, jeżeli nikt z Was nigdy nie grał w Dead Rally, jak najbardziej grę polecam. Wydaje mi się, że ma już w tej chwili status Abandonware i bez problemu można ją gdzieś znaleźć w sieci. Więc generalnie zachęcam do skorzystania z tego tytułu. Co się zaś tyczy innych gier ery Windows 98, no to zapraszam, zobaczcie jak to wygląda. Część gier widzicie właśnie na ekranie, więc tutaj wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Search and destroy. Let's go. Lock and load. Move them out. Hej, przyjaciel! Jak widzicie, gry działają bardzo dobrze, dźwięk jest ok, wszystko by było bardzo piękne, gdyby nie jeden fakt, a mianowicie
Nie udało mi się tutaj zainstalować niestety tej karty i generalnie pomimo tego, że teoretycznie na internecie piszą, że mam do niej właściwe sterowniki pod Windows 98, również w wersji VXD, nie udało mi się jej tutaj zainstalować, więc no na ten moment jeszcze się nie poddaję, jeszcze szukam. Gdybyście mieli jakiekolwiek informacje, jak to zrobić, i ewentualnie jakiś pomysł, w którą stronę mógłbym jeszcze tutaj pójść. Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Tak jak mówię, jeszcze się nie poddaję. Nadal będę próbował odpalić ją na Windowsie 98. A jeżeli to się uda, to być może uda się i w DOSie, a wtedy byłoby już naprawdę kozacko. Generalnie, jeżeli chodzi o temat Windowsa 98 i DOSu, sprawa wygląda jak na załączonym obrazku. A jak wygląda sprawa na XP-ku? Zapraszam. Co się tyczy XPK, absolutnie nie mamy się tutaj czego wstydzić. Wszystko nam tutaj śmiga w najlepszym porządku, a jeżeli chodzi o gry, jest dużo lepiej niż na każdym innym systemie na tym laptopie ze względu na obsługę Audi G2ZS. Tutaj naprawdę pazur pokazuje dźwięk, który robi nam tutaj niesamowitą robotę. EA Games. No i okej, teraz specjalnie dla jednego z subskrybentów sprawdzimy na tej konfiguracji Gothic 2 Noc Kruka. Generalnie tutaj takie ustawienia dobrał sobie sam komputer. Czy to będzie płynnie chodzić na tych ustawieniach, tego nie wiem. Natomiast no, na pewno sobie to w jakiś sposób tutaj sprawdzimy. I będziemy wiedzieć więcej. Tu generalnie cienie chmur jedynie są wyłączone. Tak, reszta wszystko jest z tego co widzę na maksa. Mamy rozdzielczość 800 na 600, 16 bitów i spróbujemy sobie ją podbić, zakładając, że będzie tutaj wszystko ok. Natomiast sama rozdzielczość będzie tutaj idealnie skalowana ze względu na to, że matryca jest rozdzielczości 1600 na 1200. Ok, nie przedłużając, spróbujemy uruchomić tego Gotika. Generalnie subskrybent pytał, czy będzie działać Gothic 1, Gothic 2, Gothic 2 Noc Kruka, więc myślę, że jeżeli przetestujemy Gotika 2 Noc Kruka, to reszta jak najbardziej będzie grywalna, jeżeli tutaj to będzie nam dobrze działać. Więc sprawdźmy, jak to tutaj śmiga i czy jesteśmy sobie w stanie na tym pograć. Gothic 2 Noc Kruka. Jesteś już. A ja straciłem nadzieję. Czuję się. Mały. A, muś. Smoki. Gdzie zaległ? Na os. Kto?
Jak widzicie, sama gra generalnie śmiga, natomiast żeby wiedzieć jak śmiga, wydaje mi się, że musimy wyjść na zewnątrz. Żeby wyjść na zewnątrz, schodziło się chyba tutaj, więc sprawdźmy jak to śmiga, kiedy ma do zrenderowania więcej niż cegły i samego bohatera. Powiem wam, że wygląda to obiecująco. Aczkolwiek chyba bym tutaj z rozdzielczością nie szalał. Choć spróbujemy sobie wrzucić 1024 na 768. No i powiem wam, że nie widzę żadnego problemu. Wszystko śmiga tutaj jak w najlepszym porządku. Szczerze powiedziawszy, Noc Kruka, Gothic 2 jak najbardziej grywalne, więc generalnie jeżeli o mnie chodzi, to na pewno i wcześniejsze wersje będą tutaj bez problemu śmigać. I sam subskrybent może już tutaj szukać sobie tego typu sprzętu z pewnością, że będzie mu to tutaj jak najbardziej hulać. I teraz generalnie, żeby nie przedłużać, wszystkie gry, które są widoczne tutaj na pulpicie, gdzie są jak najbardziej grywalne, wszystkie starsze gry są grywalne w natywnej rozdzielczości 1600 na 1200, gdzie wszystkie troszkę nowsze gry trzeba delikatnie balansować z ustawieniami. Każdy sobie tutaj znajdzie jakieś preferencje, które pozwolą mu dojść do odpowiednich ustawień tak, ażeby był zadowolony z końcowego efektu. Generalnie sama matryca Ultra Sharp UXGA pięknie skaluje w zasadzie prawie każdą rozdzielczość. Pomaga tutaj na pewno też sama karta grafiki Nvidia GeForce MX 460, więc jest tu naprawdę dobrze. I tu, jeżeli chodzi o taki typowy retro gaming, jest na tyle dobrze, że mogę śmiało ten build polecić każdemu, kto szuka fajnego sprzętu, na którym będzie sobie mógł pośmigać na grach do mniej więcej roku 2002. Jak też zdążyliście zauważyć, nawet mocniej wymagające gry z tamtego okresu, jak Gothic 2 Noc Kruka, całkiem sympatycznie tutaj śmigają. Nie będziemy tutaj mieli problemu również z Far Cry'em, nie będziemy tutaj mieli problemu z GTA trójką, Vice City, Call of Duty United Offensive, czy zwykłym Call of Duty, czy Call of Duty 2 nawet. Będzie to tutaj śmigać. Tak jak mówię, delikatny balans parametrów i wszystko będzie jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o sam Windows XP, mamy tutaj kapitalną możliwość zainstalowania Audi G2ZS, która naprawdę robi nam super robotę. I na dobrą skalę podłączamy sobie do niej choćby nawet słuchawki i lecimy sobie z tematem, nie przeszkadzając domownikom. Wszystkie gry, które wymagają delikatnie niższych częstotliwości i nie jest tutaj potrzebna pełna moc procesora Pentium 4 Mobile 2,2 GHz, mamy jak najbardziej możliwość zeskalowania tej częstotliwości do 1,2 GHz, dzięki czemu wentylatory będą praktycznie bezgłośne. Sam laptop się nie przegrzewa, mamy tutaj jeszcze delikatną możliwość podbicia zegarów. Generalnie co jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać? No, podbijając zegary o około 10-15%, jesteśmy w stanie uzyskać wynik, który generalnie nie robi nam tutaj jakiejś wielkiej różnicy. Wydaje mi się, że to będzie może jedna, może dwie klatki. Czy to jest gra warta świeczki? Zdaje mi się, że nie. No tak na dobrą skalę żyłujemy sprzęt, a chyba nie o to nam chodzi. Mamy tutaj fajny kadłub, który niezależnie od tego, czy go podkręcimy, czy go nie podkręcimy, pozwoli nam mniej więcej w tych samych parametrach i przedziale pograć w dokładnie te same gry. Więc słowami podsumowania,
Uważam, że build jak najbardziej udany, jeżeli chodzi o kwestię dźwięku z karty Audi G2ZS na PCMC. Ja pod Windowsem 98 ciągle będę jeszcze z tym walczyć. Niemniej, nawet jeżeli się nie uda, uważam, że to jest jeden z moich lepszych retro buildów i polecam w taką stronę pójść, ze względu na to, że to jest naprawdę kawał porządnego sprzętu z epoki, całkowicie modularnego, gdzie macie duże możliwości zmiany, rozbudowy i grzebania wewnątrz, jeżeli macie na to ochotę. Dodatkowo, jak widzicie, jest plejada gier, która tutaj naprawdę świetnie działa. Można zainstalować Windows 98, można zainstalować Windows XP, oczywiście można również Millennium 2000 NT, czy nawet Windowsa 95, ale uważam, że to nie ma większego sensu, ze względu na to, że moim zdaniem te dwa systemy, które są tutaj postawione, rozwiązują nam wszelkie możliwe niekompatybilności w jedną bądź też w drugą stronę. Na ten moment, jeżeli filmik się podobał, będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, myślę, że możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.